Yo, autoamatorzy, to nie moda, to styl. Kiedy wsiadam za kółko, świat staje się mój. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Autoamatorzy. Dzisiaj spotykamy się na wymianie oleju w Skodzie Superb z 2018 roku. Superb. I teraz oczywiście z kartki. Kilka informacji. Wymiana oleju 2.0 TSI. Pojemność układu około 4, 6, 5 litra w zależności od generacji silnika. Generacja druga, trzecia. Specyfikacja oleju Volkswagen 502, 504, najczęściej stosuje się 5W30 lub 5W40. Filtr oleju wymienia się zawsze przy każdej wymianie, to wiadomo. Interwał według producenta do 30 km, do 30 tysięcy km, 2 lata. Long life. Producent mówi 30 tysięcy, ja mówię 10 tysięcy, nie? Tutaj zresztą jest napisane interwał zalecany przez praktyków co 10-15 tysięcy kilometrów lub raz w roku. Chroni przed nadmiernym zużyciem pierścieni i turbosprężarki. No, wiadomo, kto jest kumaty chociaż trochę, wie o co chodzi. Te long life'y to można sobie wsadzić. No i tam jakie problemy tutaj występują, mam też wypisane, że w silnikach 2.0 TSI zwłaszcza pierwsze generacje do 12 roku zdarzyło się nadmierne spalanie oleju. My mamy na szczęście 18 rok, już mamy po tej wadzie z tymi pierścieniami i to chyba po 2015 roku już wychodziły te silniki bez tej wady olejowej. Nie wiem, możecie poprawić mnie w komentarzach. I tam, no, że nawet 1 litr na 1000 km i w ogóle pierniczały strasznie ten olej, nie? Powodem były wadliwe pierścienie tłokowe i odmy. Regularna wymiana oleju minimalizuje ryzyko, to o czym ja mówię, że te 15 tysięcy kilometrów to jest maks. Ja mówię dycha i dycha najlepiej, wiadomo, jak ktoś tam przekroczył 1000 czy tam 2, to się nic nie stanie, nie? No ale to... I wielu użytkowników przechodzi na 5W40. Ja stosuję 5W30 do tego auta, ponieważ właściciel tego samochodu wiem, że nie rozgrzewa tego oleju do 120 stopni. I po prostu go, nie mówiąc tak dosadnie, nie pałuje go. No. Turbosprężarka jest wrażliwa na jakość oleju. No i tu właśnie o to chodzi, że trzeba brać taki olej, jaki zaleca tak jakby producent. 5W30 nie zmieniać na gęstszy czy coś. My tutaj wlejemy Motula X-Cleana 5W30, bo taki mamy. To wiadomo, wpływa to na łańcuch rozrządu i na takie ten. I tam pierwszą wymianę można zrobić sobie wcześniej. My nie mamy nowego auta, wymieniany olej jest co 10 tysięcy kilometrów, więc po prostu tak będziemy robić. Dobra, bierzemy się za robotę, a Twoim zadaniem jest zostawić łapę w górę, subskrypcję i jeżeli masz tylko ochotę, możesz wesprzeć nasz malutki kanał. Bym był bardzo wdzięczny, jak ksiądz pomszy. Dobra. Najważniejsze co robimy to jest
odkręcamy sobie koreczek w bezpieczne miejsce, gdzieś tam z boku. Ktoś tam gdzieś kiedyś pisał, że tego korka tak naprawdę nie trzeba odkręcać, ani tego bagnetu tutaj wyciągać, że olej i tak spłynie. No ale ja jestem tak nauczony, nie inaczej i tak robię. Podnosi. Dobra, jesteśmy tu od spodu. Tutaj mamy koreczek. Koreczek chciałbym tylko zaznaczyć, że jest jednorazowy i trzeba go odkręcić. Tu zaczyna nam kapać, ale ten olej czarny jak w dieslu. O, pięknie. No strasznie ciemny ten olej. Ktoś chyba nie wymieniał go co 10 000. To jest auto mojego kolegi, bardzo dobrego. I on niedawno je zakupił. I chyba to był bardzo dobry pomysł, żeby wymienić ten olej. No olej jak w dieslu. Gdybym wiedział, że on jest taki ciemny, to byśmy zastosowali jako płukankę. No, stary korek możemy sobie wyrzucić. Ona nam już do niczego się nie przyda. Olejek sobie zlatuje. Powoli. No i zrobimy manual. Taki jak zawsze na tym kanale. No olej jest bardzo ciemny. Bardzo. Tutaj najlepiej będzie to widać. O. Jest bardzo ciemny. Wiadomo, zasada taka jak zawsze. Zawsze przy wymianie oleju na tym kanale olej sobie zlatuje, a my bierzemy się za inne rzeczy. Dobra, filtr oleju mamy tutaj, w tym miejscu. Dla wygody ściągniemy sobie tą osłonę. Tu będzie kluczyk 32. Dojście do filtra jest perfekcyjne, jakby to powiedzieć, no po prostu jeżeli chodzi o mechanika czy coś, to jest coś pięknego. O, pięknie mamy zluzowane. I teraz, żeby nie pozalewać wszystkiego dookoła, żeby nie zrobić jakiejś papudrarskiej roboty. Tutaj są jakieś czujniki, nie wiadomo co, bulbulatory. Tu samo NASA siedziało, to projektowało. Najlepsi inżynierowie niemieccy siedzieli i to projektowali. Siedział i kombinował, jak to zrobić, żeby coś spierniczyć.
Tu se wyłożyliśmy wszystko. Wiadomo, nam już poszło. Olej się wleje. O, jest pięknie. Szybki ruch, szybki ruch. Musi być szybko. Dobra, tu mamy. Odłożymy to sobie na bok na razie. Pięknie tutaj od razu, jak coś zalaliśmy, to zapamięci od razu. O, trzeba wylać, trzeba wyczyścić. Robimy to jak dla siebie zawsze, a nawet lepiej. Niech tam mój koleżka sympatyczny tu sprężyna działa, tu z podstawy filtra też widzę, że zlatuje, a my w międzyczasie tak zwanym międzyczasie weźmiemy sobie stary filtr i go przejrzymy, ale jeszcze ciepły, bo wiadomo, że olej się zlewa na ciepłym i patrzymy tu w te lamelki. W tych lamelkach nam się nie świeci, ale ciepły, ciężki, nie świeci nam się nic, żadnych opiłków nie ma, czyli mój sympatyczny kolega nie będzie musiał remontować silnika, a ja bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony z tego, że mój kolega nie będzie musiał remontować silnika, bo będziemy mogli za to się spotkać i porozmawiać. Dobra, tu mamy ładnie, pięknie, wyciągamy nowy filterek, w nowym filterku mamy filterek, kto by się spodziewał, i mamy o-ring, kto by się spodziewał, że mamy o-ring. Mamy sobie o-ring. To, że jesteśmy super i w ogóle to sobie porównamy te dwa filtry i one są takie same. Za pamięci stary o-ring za pamięci od razu won do piekła i zakładamy nowy. O, pięknie jest założony nowy, od razu dostanie oleju ten o-ringek sobie. My weźmiemy świeży filtr, tak żeby go nie pobrudzić za mocno. Wiadomo, że zaraz będzie brudny. O, jest symetryczny. Tak go wstawimy. O, tak siedzi. I mamy o-ring nasmarowany i kręcamy sobie paluszkami. Zabieramy cały ten burdel stąd. Syf tak zwany. Bierzemy sobie kluczyk 32. Z przedłużeczką i dokręcamy. O, stanęło. Tutaj jest tak, że czuć po prostu, on stanie i nie ma co już go tam dalej pchać. Mamy wymieniony
filterek oleju. Dobra. Korek mamy założony nowy. To, że mamy nowy korek założony. Tutaj wycieramy ten stary, ten olej, który nam tutaj pochlapał wszystko. I nowy korek ma być. On jest plastikowy, on jest jednorazowy, go się raz wkręca, raz wykręca i po prostu nie kombinujemy. Tam jest o-ring i ten, żeby nam później nie ciekło. To jest dla naszej pewności. Dobra, idziemy na górę. Dobra, oczywiście wyciągamy bagnet całkowicie, przecieramy go. Odkładamy go sobie na bok. Tak, ładnie, pięknie. Jest przetarty. Zmieniamy kadr. Ponieważ teraz będzie się działa cała magia. Dobra. Mamy oświetlone. Bierzemy sobie lejeczek. O, jakoś go tu musimy sobie dopasować. Jednak tak było lepiej z tej strony. Pięknie. Tak może nie jest idealnie. Gdzieś tutaj jest ciężko go wsadzić. No go jakoś tam dopasujemy. Ciężko jest, ale jest. Zobaczymy, jak będziemy mieć olej. Co tam będzie się działo. Zmienimy oświetlenie. Damy je bardziej tutaj. Tu będzie nam zasłaniać. O, tak będzie pięknie. O. Jest kadr. O. Jak już mówiłem wcześniej, zalewamy olej Motula 5W30 i tam go sobie lejemy. O, nie za szybko. Lejemy 4 litry. Palimy wtedy samochód. No sobie sprawdzę. 3 litry zalane na razie. Jeszcze litr. Jeszcze piesek. Mamy zalane. W czasie on tam nam sobie spływa. Mamy jeszcze raz bagnecik. Pach. Wsadzamy do końca. On musi wejść tak jak on będzie już na stałe. I mamy
poniżej minimum. Nie wiem, czy to widać, ale jest poniżej minimum. Jeszcze poczekamy chwilę, niech on sobie tam zleci. Ale jakby tu 5 litrów oleju wchodziło, to bym był zadowolony. Lejemy jeszcze z pół litra. Zostało nam. No to pół litra nam zostało. Pięciu 200. I mamy na bagnecie tak troszeczkę powyżej minimum. Dodajemy resztę, bo to jeszcze w filtr nam pójdzie, nie? Żeby nie zapomnieć. Odczekamy chwilę. Mamy jeszcze litrówkę po 30. Było 30. 5 litrów zalaliśmy. 5 litrów zalaliśmy i mamy pół stanu. Dobra. Chodźmy ten bagnet. Powrotem. O! Zabierzmy. Zakręćmy korek. Zakręćmy korek i odpalmy go. Gaśmy go, zamknijmy, weźmy, wyciągnijmy ten bagnet. O. Ciekawe rzeczy nam się tutaj dzieją. No. Chyba tam poczekajmy z minutę czy coś. Jak on nam tam zleci, nie? No, ciepły jest ten olej. Dzisiaj w ogóle jest ciepło, ale w koszulce mogę robić. No, szybko raczej tam zlatuje. Co ważne, przy mierzeniu oleju auto musi stać na, tak jak do jazdy, musi na ziemi stać. Albo być wypoziomowane. No. I tu mamy poniżej minimum. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta Skoda w tym momencie. Właśnie wiedziałem, że tu aż tak dużo oleju do niej wchodzi.
to jest na plus. To nie jest na minus, tylko na plus. Z tego co widzę. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc panie Macieju, proszę bardzo, dużo oleju w układzie, ale jak jest bardzo dużo oleju w układzie, to się wolniej zużywa. Ale i tak co 10 tysięcy wymiana, to aktualnie musi mieć coś. Zalejemy z połówkę. Banieczki jeszcze. Mówię 30. Wciągnę papierek. Tak. Zaczynamy bagnocik. Może tam się leje od spodu tej. Ale leje tego leje. Nie leje. Ale naprawdę dużo tego oleju wchodzi, fajnie. Fajnie mnie to cieszy niezmiernie. O! Już jest minimum. Nie wiem czy to widać, tak? Jest minimum. Aż tyle tego oleju wchodzi? Bardzo ciekawa rzecz. Czekamy aż spłynie. Coś nie robimy. 6 litrów oleju. 2-litrowego silnika. Może tego. O! I teraz jest po mojemu. Pięknie. Tu jak ładnie widać jest prawie maks. Nie będziemy otwierać kolejnej bańki. Jest powyżej 3/4, ale niepełny. Jeszcze raz wsadzimy. Tak, o. 6 litrów oleju weszło. Jest już na maks. Pięknie. Cieszy nas to niezmiernie. Dobra. Magniecik możemy wstawić z powrotem. Wyjąć. Wspaniały, przekozacki lejek. Zakręcić ładny koreczek. I mamy po wymianie oleju. Dobra. Teraz po wymianie oleju, stosowanie inspekcji serwisowej. Sobie przewala wszystko. Tak. Nowe wartości, coś tam i tak. Wskaźnik przeglądów, droga do przybycia, przebieg, maksymalna droga. Aha. I sobie tu wybieramy. Tutaj
Kasowanie oleju. To. I robimy. Wykonaj. Coś nam tu wykonuje. O. Mamy nowe wartości, zostały zapisane. OK. No tutaj jeszcze poza tym możemy wykonać kasowanie fix inspekcji. Od razu też koledzy zrobimy. Wykonaj. No i mamy nowe wartości. Zostały zapisane. Dajemy OK. Gotowy powrót. I wyjście. Dobra, to by było na tyle z wymiany oleju w Skodzie Superb. Wymieniliśmy olej, mamy nalane na maksa na bagnecie, bo ktoś nie zwrócił uwagi, jak powiedziałem w innym odcinku, że zalałem na maksa, że pod korek. Wymiana, no i tak jak mówiłem, nieco 30 tysięcy, tylko co 10 tysięcy, oleju weszło nam 6 litrów, z czego ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście na bagnecie jest na Maxiora. Korek oczywiście wymieniamy na nowy, ponieważ jest plastikowy. Filtr oleju oczywiście też dajemy nowy. W innym krótkim odcinku będzie wymiana filtra powietrza i filtra kabinowego. On będzie przypięty gdzieś na końcu albo gdzieś w rogu. I zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapę w górę, napisz miły komentarz i jak chcesz, to wesprzyj nasz kanał, bo powoli chcemy się rozwijać. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!